Matka Królów należy do takiej niezbyt licznej grupy filmów, o których się mówi rozliczeniowe, czyli rozliczające się z przeszłością czasów stalinizmu. I to jest zaskakująco niewielka grupa w kinie polskim. Oprócz Matki Królów tutaj takie obrazy można zaliczyć jak Człowiek na torze, który jest pierwszym takim filmem z 1956 roku Andrzeja Munka, Człowiek z marmuru wspomniany, Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Dreszcze Wojciecha Marczewskiego czy Wielki bieg Jerzego Domarackiego, który to film oglądaliśmy w ubiegłym semestrze. Ta niewielka obecność przeszłości stalinowskiej w kinie polskim okresu PRL-u jest łatwa do wyjaśnienia. Natomiast trochę trudniej wyjaśnić, dlaczego takich filmów się nie realizowało po roku 1989 i nadal się ich nie realizuje. To się wydaje zaskakujące. To, że tych filmów nie było na ekranach w czasach komunizmu, jest dość zrozumiałe, bo mimo oficjalnego potępienia stalinizmu ten temat dla reżimu komunistycznego był zawsze bardzo drażliwy. Co się wiązało z tym, że był to system, który rościł sobie prawo do takiego posiadania monopolu na historię i jej interpretację. Proszę Państwa, z drugiej strony tego rodzaju filmy, ale w ogóle tego rodzaju utwory można na dwa sposoby rozpatrywać i one prawdopodobnie były w tamtych czasach, szczególnie przez te czynniki decyzyjne, tak rozumiane. Z jednej strony były one rodzajem wentyla bezpieczeństwa, czyli pozwalały jakoś kanalizować emocje i poglądy, czyli można było powiedzieć tak, potępiamy stalinizm, mamy powiedzmy powieść Matka Królów, prawda? Wydana została. Z drugiej strony one mogły dla twórców i odbiorców też stanowić przynajmniej jakąś próbę mniej lub bardziej udaną autentycznej ekspresji. I tutaj znowu ta Matka Królów jest bardzo dobrym tego przykładem, bo historia filmu zaczyna się od wydanej w roku 1957 powieści Kazimierza Brandysa pod tym tytułem. I chociaż ta powieść się ukazała, czyli to właściwie wydawałoby się, że można, to jednak nie można, no bo przez długi czas nie dawało się jej zekranizować, a ja przeczytałem, to potwierdzimy pewnie w tej rozmowie albo zaprzeczymy, że pomysł na ekranizację tej powieści był znacznie dawniejszy niż rok 1981, więc nie mógł się przebić. Proszę zwrócić uwagę, tu widać taką politykę, to znaczy pozwalamy na wydanie powieści w niewielkim nakładzie, bo mało kto to przeczyta, no ale film, który trafi na ekrany, ludzie będą może przychodzić do kin, oglądać go, no to już by było za dużo, prawda? To tego nie chcemy.